Cześć, dzisiaj będzie wyjątkowy model laptopa od Dream Machines. Patrząc po opisie, laptop biznesowy. Natomiast da się na nim pograć nawet w Cyberpunk 2077. Zainteresowałem Was? Oglądajcie dalej. Ceny macie w linkach w opisie filmu. Zapraszam. Prezentowany dzisiaj model laptopa jest niezwykle interesujący, ponieważ możemy z niego skorzystać do pracy, ale także do rozrywki. Tym razem laptop nie posiada czarnej obudowy, tylko srebrną, co moim zdaniem jest bardziej praktyczne, ponieważ łatwiejsze w utrzymaniu. Na dodatek obudowa nie jest plastikowa, a wykonana z metalu. Sprzęt waży nieco ponad 1900 gramów, więc jest dość lekki i przenośny. Ekran ma 16 cali w proporcji 16:10. Rozdzielczość natywna to 2560 na 1600 pikseli, a odświeżanie to do 240 Hz. Jasność to aż 500 nitów, panel zapewnia dobre kąty widzenia i żywe kolory. Wyświetlacz osadzono na dwóch solidnie wyglądających zawiasach, chociaż osobiście wolę pojedynczy duży zawias. Ekran możemy odgiąć dość mocno, jednak nie do kąta 180 stopni. Na pokładzie potężny procesor AMD Ryzen AI 9HX 370, dysponujący 12 rdzeniami. Taktowanie bazowe to 2 GHz, ale w trybie turbo to nawet nieco ponad 5 GHz. Płyta główna wyposażona jest w 16 GB pamięci RAM. Są to dwa moduły DDR5 o taktowaniu wynoszącym 5600 MHz. Dysk ma 1 TB pojemności i zamontowany jest na złączu M2 na płycie głównej. Tak więc pojemność nie jest zbyt duża, ale dysk jest całkiem szybki. Natomiast w tym momencie warto przypomnieć, że wiele parametrów możemy modyfikować w konfiguratorze. Na przykład dołożyć więcej pamięci, większy lub drugi dysk, dokupić system operacyjny czy dodatkowy rok gwarancji. Pomimo braku dedykowanego układu graficznego wydajność jest niezła. Jest to jeden z najmocniejszych układów zintegrowanych dostępnych obecnie w procesorach. Oto wyniki w niektórych popularnych grach. Dało się całkiem dobrze pograć w Apex Legends, czyli strzelankę sieciową. Płynność była naprawdę dobra, a jakość grafiki przyzwoita i to przy natywnej rozdzielczości. Przetestowałem także w Star Wars Battlefront 2 i Need for Speed Payback. Obie gry mają już swoje lata, ale graficznie prezentują się nieźle i zapewniają świetną rozrywkę. Także tutaj wyniki były nie najgorsze. Pozostałe gry takie jak Crash Bandicoot działały bardzo dobrze, a mniej wymagające Dead Cells działało nawet przy 240 klatkach na sekundę. Dlatego wiele zależy tutaj od gry. Natomiast w bardziej wymagających grach nie liczcie na wysokie ustawienia czy dodatkowe efekty typu Ray Tracing. Jednak mimo wszystko jest sporo lepiej niż bym się tego spodziewał po laptopie bez dedykowanego układu graficznego. Podczas grania procesor był chłodny, a system chłodzenia laptopa nie dawał za bardzo o sobie znać. No i jeszcze jedno duże zaskoczenie. Cyberpunk 2077 odpalił się bez problemu. Włączając odpowiednie technologie, płynność była nie najgorsza w natywnej rozdzielczości wyświetlacza. Jednak obniżając rozdzielczość do Full HD, ilość klatek znacznie wzrosła, średnio pokazując wartość w okolicach 70, a wynik dochodził nawet w okolice 90 klatek. Natomiast jeśli oferowana płynność czy jakość grafiki nie jest dla Was wystarczająca, możemy skorzystać z grania w chmurze, chociażby przy pomocy takich usług jak Game Pass. Jeśli chodzi o testy syntetyczne, to maksymalne temperatury procesora nie były niepokojące. Wręcz przeciwnie, nawet przy 100% obciążaniu programem OCCT procesor miał maksymalnie 80 stopni, na ogół było to 70 parę, a podczas grania średnio to było 50 parę stopni. Są to naprawdę dobre wartości, a system chłodzenia był naprawdę słyszalny tylko i wyłącznie podczas obciążania programami do testów, ponieważ w czasie gry poziom hałasu był umiarkowany, natomiast podczas niskiego obciążenia laptop jest zupełnie bezgłośny. Prędkość obrotową wentylatorów możemy ustawić w centrum sterowania. Tutaj także przełączymy tryby. Do gier dedykowany jest tryb wysokiej wydajności, na trybie rozrywka popracujemy dłużej na baterii. Także tutaj możemy zażądać jasnością podświetlenia klawiatury. Dostępny jest tylko kolor biały, ale LEDy są dość jasne. Sama klawiatura sprawdza się bardzo dobrze, działa sprężyście i posiada dodatkowe przyciski multimedialne, jak i sekcję numeryczną. Touchpad jest duży i również korzysta się dobrze, ale wolę sterować kursorem przy pomocy myszki. Odnośnie dźwięku, tutaj bez jakiegoś większego wow. Standardowy dźwięk z laptopa. Posłuchajcie próbek.
nie brakuje gniazd. Od lewej strony znajdziemy dwa porty USB typu C, port USB 3.0 oraz gniazdo zasilania. Z prawej strony ponownie USB 3.0, port audio mini jack 3,5 mm typu combo oraz czytnik kart microSD. Z tyłu pełnowymiarowe gniazdo HDMI wersji 2.1 oraz gniazdo LAN o przepustowości 2,5 gigabita. Oczywiście do łączności możemy skorzystać także z szybkiego Wi-Fi 6. Budowana bateria ma pojemność 80 Wh, a zasilacz moc 90 W. Na jednym ładowaniu możemy korzystać do około 5 godzin, ale zależy to od obciążenia systemu, jak i jasności ekranu. Podsumowując, czyli granie bez dedykowanej karty graficznej w dzisiejszych czasach jest możliwe i to na całkiem przyzwoitym poziomie. Oczywiście z uwagi na to, że nie ma tutaj dedykowanej karty graficznej, a jedynie mocny procesor, cena laptopa może być znacznie niższa. Do tego ten model jest zdecydowanie cichszy i system chłodzenia jest mniej słyszalny niż w przypadku typowych laptopów gamingowych. Także temperatury procesora są na bardzo przyzwoitych poziomach. Tak więc mamy tutaj bardzo ciekawy model laptopa. Gdybyście chcieli sprawdzić ceny lub inne recenzje laptopów od Dream Machines, to zajrzyjcie do linków w opisie filmu. Pamiętajcie także o kodzie rabatowym dla widzów. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się. Dream Machines. Laptopy dla graczy, akcesoria gamingowe i nie tylko. Linki do oferty w opisie filmu.